Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, przede wszystkim chciałem serdecznie podziękować i pogratulować organizatorom tego dzisiejszego eventu, tego wydarzenia na Placu Zamkowym, które odbywa się w Dniu Praw Człowieka, w Międzynarodowym Dniu Praw Człowieka. W dniu, w którym tak naprawdę cały wolny świat przypomina powszechną deklarację praw człowieka i obywatela uchwaloną przez Narody Zjednoczone w roku 1948. Moje nazwisko Mirek Adamczyk. Ja kilka tygodni temu wróciłem z Hongkongu, gdzie przez 5,5 roku miałem zaszczyt i przyjemność kierować polskim przedstawicielstwem jako konsul generalny Rzeczpospolitej Polskiej. Czym jest Hongkong, proszę Państwa? Hongkong to jest specjalny region, jak tutaj pewnie już wiele razy było dzisiaj powiedziane, Chińskiej Republiki Ludowej, o niezwykle szerokim zakresie zagwarantowanej mu autonomii i wolności. Ta autonomia i wolność pod hasłem jedno państwo, ale dwa systemy jest wynikiem chińsko-brytyjskiej deklaracji z roku 1984 i jest tak naprawdę elementem porządku międzynarodowego, prawa międzynarodowego, bo ten dokument jest zdeponowany w Narodach Zjednoczonych od chwili jego podpisania. Co to jest to jedno państwo, dwa systemy? Otóż niewątpliwie, bezapelacyjnie Hongkong jest częścią Chińskiej Republiki Ludowej, ale w oparciu o tę właśnie zasadę jest całkowicie odrębnym bytem w wielu kwestiach. Hongkong ma odrębną mini-konstytucję, ma własny parlament, ma własny rząd, ma własny system prawny, walutowy, paszportowy, monetarny, ma też własny język. Język kantoński jest razem z językiem angielskim językiem urzędowym w Hongkongu. Jest to zupełnie inny język od tego, którym posługują się mieszkańcy Chin kontynentalnych. I tak naprawdę Hongkong jest również stroną konwencji międzynarodowych, umów międzynarodowych, jest również członkiem organizacji międzynarodowych, takich, których niezależnie od Chińskiej Republiki Ludowej. Na przykład taki jak Międzynarodowy Komitet Olimpijski. Hongkong bierze udział w Igrzyskach Olimpijskich jako reprezentacja Hongkong China. Jest członkiem FIFA, bierze udział w eliminacjach Mistrzostw Świata w piłce nożnej. I ten szeroki zakres autonomii, jak to zostało dzisiaj już powiedziane, w ostatnich kilku latach pod rządami obecnego chińskiego przywódcy jest stopniowo, ale konsekwentnie ograniczony. I chodzi o to, że dzisiaj, kiedy mieszkańcy Hongkongu protestują na ulicach, dzisiaj, jeżeli Państwo widzieliście, dzisiaj kilkaset tysięcy ludzi w pokojowy sposób ponownie przechodzi ulicami Hongkongu. Czego żądając? Żądając tego przede wszystkim, żeby ta zasada dwóch systemów była respektowana. Żądając tego, żeby ich podstawowe wolności, swobody obywatelskie były nadal zachowane. Żądając tego, co też zostało im obiecane, że docelowo zarówno wybór szefa tego rządu, jak i członków parlamentu hongkońskiego będzie odbywał się na zasadzie wolnych, demokratycznych wyborów. Szanowni Państwo, wydaje się, że w takich sytuacjach społeczność międzynarodowa powinna zająć stanowisko i cieszę się bardzo, że takie zgromadzenie też ma miejsce tutaj dzisiaj u nas w Warszawie. Bo my, proszę Państwa, Polacy, te 30-40 lat temu byliśmy w bardzo podobnej sytuacji. Dzisiaj Hongkong i Hongkończycy domagają się tego i walczą w imię tych samych wartości, które nam przyświecały w latach 70. czy 80. Dlatego nie można ich zostawić samych i dlatego tak bardzo jest ważne to wsparcie, którego Państwo dzisiaj swoją obecnością tutaj udzielacie. Bo Hongkong dzisiaj jest tak naprawdę miejscem, w którym dokonuje się zderzenie wartości wolnego, demokratycznego świata ze światem autorytarnych rządów, ze światem, gdzie partia komunistyczna za pomocą prawa przez siebie stanowionego kontroluje tamto społeczeństwo. Proszę Państwa, na koniec powiem jeszcze jedną rzecz. Jeden z architektów tego porozumienia One Country to System, tej formuły, jeden z liderów chińskich komunistów w latach 70. i 80. Deng Xiaoping powiedział coś takiego 40 ponad lat temu właśnie w siedzibie Narodów Zjednoczonych, że gdyby kiedyś Chiny, które są w tej chwili, mówię o tym, co było 40 lat temu, są krajem trzeciego świata, gdyby kiedyś zapragnęły nagle stać się jakimś supermocarstwem,
gdyby zachciało im się jakiegoś socjalistycznego imperializmu, to świat, opinia światowa powinna przeciwko temu gwałtownie zaprotestować. Dziękuję bardzo. Trzymajcie się, Hongkończycy. Hengang Yanga Yao. Dziękuję bardzo. Thank you.